Hej, tu Seba, a dziś tematem będzie wymrażanie piwa, a konkretnie wymrażanie porteru bałtyckiego. Zapraszam na nagranie. Wymrażanie piwa jest to proces, który ma nam zwiększyć alkohol w gotowym produkcie oraz go zatężyć. Sprawia, że to piwo będzie bardziej ekstraktywne, bardziej powiedzmy gęste. Po prostu jest to proces, w którym się pozbędziemy wody poprzez proces wymrażania, czyli zamrażamy piwo z alkoholem, a przez to, że alkohol topnieje szybciej niż woda, to znaczy w niższej temperaturze, sprawia to, że nam się oddzieli alkohol od wody. No jednak to nie jest też do końca, no bo ten alkohol roztapiając się będzie też za sobą roztapiał trochę wody, będzie to razem schodzić, więc w pewnym stopniu to nie jest tak jak w destylacji, że uzyskujemy jakiś tam duży procent alkoholu, ale jest to dosyć efektywne i potrafi nam naprawdę zagęścić piwa. Przeważnie się to robi z piwami ciężkimi, jakimiś imperialnymi stoutami, z porterami bałtyckimi, więc to się robi, a chyba, o ile się nie mylę, to proces wymrażania się wywodzi z pewnej legendy a propos koźlaków. Jest tak zwany icebox, czyli wymrażany koźlak, gdzie gdzieś tam mnichowie podobno, czy tam piwowarzy zostawili gdzieś w kadzi to piwo i ono zamarzło, po czym zaczęło z niego się wymrażać, to znaczy topić pewna substancja, która była bardzo esencjonalna, bardzo alkoholowa i w ten sposób właśnie zostało piwo wymrażane. To ile w tym prawdy, tyle w tym prawdy, nie wiadomo. Generalnie są browary, które się z tym specjalizują, tak jak browar spółdzielczy, który ma naprawdę fajne wyniki, fajne rezultaty, gdzie im te wychodzą piwa komercyjnie bardzo fajne, zatężone, alkoholowe. Te piwa jeszcze lądują potem w beczkach, więc dosyć ciekawy proces. A ja u siebie zrobiłem to w ten sposób, że porter bałtycki, który ważyliśmy razem na live'ie, postanowiłem część zakegować, a drugą część, fajnie mieć właśnie te małe kegi, a drugą część wymrażać. Ja wymrażałem w butelkach PET po wodzie, czyli zlałem piwo do takiej butelki, potem ją umieściłem tutaj nad kolbami stożkowymi 5-litrowymi i to sobie tak ściekało chyba około 7 godzin, tak żeby uzyskać około... Celowałem w 3 litry, uzyskałem mniej więcej 3 litry, czyli 2 litry zostało. I tak to mniej więcej wyglądało. Ja sobie zbudowałem taką fajną konstrukcję, to sobie tak stało i ściekało. Jeżeli chodzi o zamrażanie, to ja zostawiłem w zamrażalniku, który miał tam około minus 30 stopni na chyba 2 doby, tak żeby cały alkohol żeby stężał, bo jeżeli będzie za niska temperatura zamrażania, to wtedy będziemy mieli, taki żel się zrobi, no i to wtedy będzie ci ściekało. A jeżeli zrobimy bryłę, to ta bryła fajnie zaczyna skapywać i także po pewnym czasie właściwie zostaje tylko w środku bryła taka prawie przezroczysta. Ja już nie dociskałem tego bardziej, bo jeszcze bym mógł też miałem taką zagwozdkę, czy te 4 litry, które mi zostały, bo wymrażałem 10 litrów w 2 butelkach, czy te 4 litry jeszcze nie zatęzić i jeszcze jakoś wyciągnąć z tego pół litra, ale stwierdziłem, bez sensu, będę marnował czas, więc nie zrobiłem tego. Jeżeli chodzi o rezultaty, to mam tutaj 3 próbki. To jest próbka bazowa, jest to porter bałtycki, który no, jest dosyć taki, nawet bym powiedział klarowny. Jest dosyć klarowny. Możecie zobaczyć, tak wygląda porter bałtycki jako baza do wymrażania. Jeżeli chodzi o bazę do wymrażania, to ona miała skończone na poziomie... Jest trochę jeszcze chyba gazowane, ale ona miała gdzieś tam około 6 z hakiem Belgię. No, jest delikatnie jeszcze, bo ja to w kega nalałem, żeby spróbować, porównać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wymroziliśmy, taka ciekawostka, o ile się nie mylę, to tutaj jest sytuacja bardzo zbliżona. Właściwie to samo Belgię uzyskaliśmy, a dlaczego? Mimo że mówię, że piwo będzie bardziej ekstraktywne, bardziej stężone, ale ma większą zawartość alkoholu. Alkohol tak naprawdę ma mniejszą gęstość niż woda, więc to de facto się wyrównuje. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak to stwierdziłem, no bo rzeczywiście miałem tak naprawdę
4 litry z 10 mi zostało, czyli mam 6 litrów, czyli zatężyłem do 60%, no może gdzieś tam mi coś uciekło, ale mi się tak wydaje, że alkohol przez to, że jest mniej gęsty niż woda, a jednocześnie, że ten jest nośnikiem tego wszystkiego, samolot mi leci, nie wiem czy słyszycie, czy wam przeszkadza, ale będę kontynuował, że mimo tego stężenie alkoholu i w ogóle gęstość zostaje na podobnym poziomie. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Przynajmniej w moim przypadku tak było. A tutaj mamy, tak wygląda to, co zostało jak odpad po zatężeniu. Praktycznie słomkowy kolor, no taki brązowy. W rzeczywistości to wygląda bardzo słomkowo. Jakby takiego pilsika ciemniejszego, może takie marcowe. Zero aromatu. Taka woda. Trochę alkoholu czuć, delikatnie. Jeżeli chodzi o jego ekstrakt, tego odpadu, też dlatego stwierdziłem, że to nie ma za dużego sensu, no bo jeżeli tu mamy praktycznie wodę z domieszką alkoholu, a jeżeli chodzi o gęstość, czyli cukry resztkowe, właściwie tu przez to, że trochę upiłem, bo miałem więcej, to spławik jest na dnie, on pokazywał 0 stopni. No teraz nie chcę zatonąć, bo jest za nisko, ale no widzicie. Więc tutaj z tego to za dużo nie ma. No nie może zatonąć się ten. A jest 150 ml, więc, a jakby miał więcej, to pokazywał nawet trochę poniżej 0. No bo wiadomo, jak mówię, że to jest woda i alkohol, a nie ma już tego całej bazy cukrów resztkowych, które zostały wytopione podczas topienia. Tak to wygląda. Teraz kwestia jest taka, że ja sobie te 6 litrów wlałem do kega i będę nagazywał CO2 z butli. Z tego względu, że jeżeli bym chciał to robić refermentację, to bym musiał dodać drożdże, no bo wiadomo, te drożdże już przeżyły tyle stresu, zostały odfiltrowane, czyli sklarowane, bo chciałem, żeby porter bałtycki był klarowny, więc on długo leżakował w 4 stopniach, więc drożdże zostały odebrane. Potem kolejno został zamrożone, więc jeżeli tam były drożdże i one zostały tak na chama zamrożone, to prawdopodobnie nie przetrwały tego, więc tam jest znikome prawdopodobieństwo, że tam jakiekolwiek drożdże są, tym bardziej, że tam stężenie alkoholu pewnie jest podniesione. Nie wiem ile, muszę sprawdzić, ile miał ten porter początkowo. Ten porter tak wychodzi, że powinien mieć około 8. Ja myślę, że miał trochę więcej, bo tutaj mam zapisane, że powinien odfermentować do 7,5. On odfermentował chyba do 6,5. No ale gdzieś około 8%, więc jak to zatężyłem, to być może już przekroczył 10, może więcej, nie mam pojęcia, nie wiem jak to zbadać. W domowych warunkach nie ma takiej możliwości, musiałbym to w laboratorium dać do analizy, żeby to na przykład oddestylowali, wtedy bym wiedział, ile alkoholu zawierała próbka. No ja niestety w domowych warunkach tego nie sprawdzę. Jeżeli chodzi o wyczuwalność, dużo więcej, naprawdę dużo więcej esencji, jest po prostu taki jakbyśmy zrobili risa 30 plato, coś ten desen, jeżeli chodzi o koncentrację smaku, tylko że nie jest taki palony. Czuć rzeczywiście alkoholowość mega wychodzi, więc wiadomo, no te piwa będą alkoholowe, no bo no to już się zaczyna, myślę, że grubo powyżej 10%, nie mam pojęcia ile, jak to można by nawet wyliczyć, ale no nie wiem. No tutaj mi tak wychodzi, że może mieć sporo. No i tak, nagazowanie CO2, myślę, że nagazowanie zrobię poniżej 1 bara, myślę, że gdzieś w granicach 0,6-0,8 bara, czyli nagazuję, zostawię na kilka dni na poziomie 0,8-0,6 bara. Musiał sprawdzić w tabelce dokładnie, ale myślę, że to nasycenie musi być tutaj dosyć niskie, bo z tą alkoholowością, z tym piwem, ono jest też odrobinę kwaśniejsze przez to, że zostało zatężone, bo nie ma wody, więc ono też, żeby ten dwutlenek węgla nie był nieprzyjemny, żeby nie wprowadzał do dodatkowych kwasów, cierpkości na języku, takiego szczypania, więc generalnie te piwa są nisko nasycone, tak jak wspomniałem. W refermentacji to było trzeba dać drożdży, więc ja robię w ten sposób. Zobaczymy, mam nadzieję, że wyjdzie dobre piwo. Więc jeżeli temat wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!